Cześć i zacznę od tego, że dzisiaj żadnego klejenia nie będzie. Postanowiłam troszkę odpocząć od mojego ukochanego deku i zrobić coś innego, zrobić własnoręczne malowanki. Wiecie, jak to dzisiaj jest. Klikacie w jakiś film albo w jakiś produkt, a następnie internet z uporem wartym lepszej sprawy podpowiada Wam podobne rzeczy. No i ja tak właśnie wdepnęłam w tutorial o malowaniu kwiatków, a następnie miałam 1000 innych propozycji, że należy te kwiatki namalować i że to jest super łatwe. Po 50. filmie, który został mi podpowiedziany na YouTubie, pomyślałam dosyć tego dobrego. YouTube, trzymaj mi piwo, bierzemy się za malowanie. Pomysł jest naprawdę niezwykle prosty, właściwie ograniczony do 2 kolorów. Zrobiłam podkładki, bo od dawna leżały na półce i wołały o swoje 5 minut. Ale myślę, że ten pomysł świetnie się sprawdzi na wszystkim. Na pudełkach, na doniczkach i konewkach. Na tutorialach wszystko wydawało się niesłychanie proste, ale pomyślałam, że zanim wezmę się za ozdabianie podkładek, zrobię kilka prób. Deseczkę testową pomalowałam na czarno i wybrałam kilka pędzli, bo wydawało mi się, że te kształty mogą robić dosyć ładne płatki. Możecie cofnąć, tam pokazywałam, które pędzelki przygotowałam, ale generalnie pędzel płaski, skośny, okrągły oraz koci języczek. Chyba wszystkie płatki są ładne na swój sposób, ale zdecydowałam, że koci języczek będzie mi najlepiej pasował. Nie zdążyłam go umyć, pobrudzonym farbą prezentuje się tak. Koci języczek to płaski pędzel z delikatnie zaokrągloną górą, chociaż płaskim bardzo podobnie mi płatki wychodziły. A płatki malowałam tak. I tutaj widzicie malowanie płatków w naturalnym tempie, bez żadnego przyspieszenia. Ale w ten sposób nie mogłabym Wam całego filmu nakręcić, ponieważ trwałby on 2 godziny i nie wiem, o czym bym Wam w tym filmie gadała. Więc teraz w naturalnym tempie, a za chwilę przyspieszamy. Na żadnej podkładce kwiatek nie jest namalowany w całości, bo uważam, że takie całościowe malowanie jest trudne. Łatwiej namalować tylko kawałek. Ale na podstawie mojego malutkiego doświadczenia powiem, że najlepiej najpierw ołówkiem zaznaczyć sobie, gdzie jest środek kwiatka i gdzie powinny kończyć się płatki. I teraz maluje mi się o wiele łatwiej, ponieważ wiem, gdzie każdy płatek należy rozpocząć i gdzie on musi się skończyć, żeby wyszedł kwiatek ładny i okrągły. Chociaż okrągły to troszkę za dużo powiedziane, ale gdy wszystko wyschnie, można sobie jeszcze uzupełnić płatki i coś domalować, żeby było pięknie i idealnie. Podkładek jest kilka, więc starałam się, aby każdy kwiatek był troszeczkę inny, żeby one się idealnie nie powtarzały, ale przyznam, że najmniej podoba mi się ten, który jest namalowany prawie w całości. U mnie czym kwiatka mniej, tym bardziej mi się rysunek podobał. A teraz pędzel nitka i dobrze, żeby miał dość długi włos, ponieważ przy długim włosie trudno zrobić jakieś kanciaste zagięcia. Te włosy same ciągną takie piękne, okrągłe kształty i nie musimy się nawet starać, żeby tak wychodziło. Inna sprawa, że kształt tych wąsików czasami nie jest dokładnie taki, jak chciałam, ale uważam, że i tak fajnie wyglądają, takie krąglusie, fajnie zdobią kwiatek. Przy malowaniu wąsów ważne, aby dobrze dobrać gęstość farby, a właściwie ona nie może być gęsta, bo czym rzadsza farba, tym ładniej nam te wąsy maluje. Zobaczcie, każdy następny wychodzi mi ładniej. A ostatni element to listki i tutaj wybrałam skośny pędzel. Na to zwrócić uwagę przy malowaniu listków. Po pierwsze, wybieramy minimum 2 kolory zielonej farby plus białą, po drugie nie mieszamy dokładnie farby. Czym więcej kolorów przenika się na listku, tym one wyglądają piękniej, bardziej malarsko. A co jeżeli z nadgorliwości, tak jak ja, farby wymieszaliście za bardzo? Nie szkodzi, trzeba po prostu troszkę na nich domalować. Najlepiej jeszcze, gdy są mokre, gdy farba nie wyschła. Bierzemy troszkę drugiego koloru, albo białego, albo ciemniejszego i troszkę ten kolor wcieramy. Zobaczcie, to naprawdę dobrze wygląda. Środki kwiatków można zrobić po prostu na zielono. Na zielono oczywiście z dodatkiem białego, ale pomyślałam, że taka kropelka żółtego będzie ładnie wyglądała. Na pojemniku nie chciałam malować kwiatków, bez sensu, one tutaj by nie pasowały, szczególnie białe, więc zrobiłam kropeczki. Kropeczki zawsze do wszystkiego świetnie pasują.
Te podkładki miały być matowe, więc wszystko lakieruję lakierem rozpuszczalnikowym. Mój malarski, tutorialowy komplecik ostatecznie prezentuje się tak. Nie ma się co oszukiwać, to nie jest trudna ani ambitna praca, ale naprawdę daje mnóstwo przyjemności. Nawet nie przypuszczałam, że będę się przy tym tak dobrze bawiła. Kochani, namawiam, spróbujcie, to jest naprawdę jedno popołudnie. Spróbujcie może w innych kolorach, może na pudełku albo konewce, a potem pochwalcie się na naszej grupie Inspirello i przyjaciele. Powiedzmy, że to jest nasze takie małe wyzwanie. To co, podejmuje ktoś rękawicę? Chciałam jak zwykle powiedzieć, że lista produktów znajduje się w opisie filmu, ale jaka lista, jak to tylko kilka farb. No może pędzel, ponieważ pędzel musi być elastyczny i dobrej jakości, bo w innym wypadku te płatki nie będą tak ładnie wyglądały, nie będą takie obłe. A może coś zrobicie na innym tle, z innym kolorem kwiatków? Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś z Was spróbuje. Zapraszam.